Krzychu. Ale zauważ, że troszkę się jakby podnosi poziom naszego pakowania. Już Cymbryk trochę mniej narzeka. Trochę tylko. Nie, słuchaj, z każdym rokiem, z każdym jednym rajdem jest coraz lepiej. Mniej narzekania, mniej sypania się pi, takich słów. Każdy wie, co ma robić, więc powolutku, małymi kroczkami idziemy w stronę profesjonalizmu. I jeszcze zobacz jedną rzecz, że teraz wracacie z rajdu i pod autem już nikt nie leży do rana. To jest wyjątkowo dobrze się wysypiamy na tym rajdzie. Tfu, żeby nie zapeszyć, bo to dopiero połowa. Ale te serwisy krócej nam zajmują, coraz mniej rzeczy nas potrafi zaskoczyć. Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowaniem. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Red Fox. Hi, How are you? I'm good, and you? Good. My second time. So, it's great, happy to be here. Poczekamy właśnie, jak skończysz nagrywać, to żebyś tutaj podszedł akurat na to miejsce. Patent na motylki na przykład, nie? No ale Edziu, to Też nie, nie, to musi być stabilne. Cześć, dzisiaj Hannibal. Taki w sumie chyba prosty odcinek, ale długi, nie? Długi, no spędzimy trochę godzin w samochodzie. No i McDonaldy po drodze jeszcze. Jakieś coś porządnego w końcu zjemy. Nie spodziewam się, że ułożyli jakikolwiek extreme dla extreme, czyli pojedziemy tą samą trasą co wszystkie cross country, czyli po prostu będziemy jechać. Założyliśmy dlatego opony, gdzie potestujemy to przy jeździe, zmniejszając sobie szanse terenowe, ale terenu się nie spodziewamy. A zresztą jak widzieliśmy wczoraj, nawet z fajnymi oponami, jak się nie trafi w tor przejazdu, to się można dobrze ugrzebać. Jeżeli nie mieliście okazji oglądać poprzedniego odcinku z Rally Breslau, to koniecznie to nadróbcie. W opisie filmu macie link. Zapraszam Was, bo tam dużo się działo. Będzie zabawa dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie dużo fajnej takiej jazdy szybkiej. Dzisiaj będzie klimat bardziej taki rajdów drogowych. Dużo kilometrów do zrobienia. Puścili nas pewnie szybkimi odcinkami, żeby ludzie zdążyli podojeżdżać. Więc spodziewam się dobrego fanu. Dopiero wstałem, jestem nieumyty, nie mam makijażu, nie mam tu dobrego oświetlenia. Poczekaj. W ogóle to jestem, nie jadłem śniadania, jestem głodny, zły. Mam makijaż, tak. Głodny, zły, nieuczesany jestem. I co, dzisiaj najdłuższy odcinek? Najdłuższy odcinek Hannibal. Hannibal, ale najprostszy chyba. Będzie szybko, mało terenu. Zmieniliśmy opony. Zrobiliśmy setup zawieszenia. Ed chce sprawdzić, jak na tych starych się jeździ, czy też tak tańczy, czy to jest kwestia zawieszeniowa, zbieżnościowa, czy to po prostu te łopaty tak źle wpływają na jego prowadzenie. Dzisiaj ciśniemy po drodze odcinek, później asfalt, czyli McDonaldy i tak dalej, tankowania, później znowu odcinek. No i spotykamy się na kampie i mam nadzieję, że rozłożycie wszystko, zanim przyjedziemy, bo ja nie będę tego rozkładał. No oczywiście, że tak. Ja jadę do roboty w dzień. Ja się z tobą zgadzam, ja też wsiadę, już będzie rozłożone. Trzymajcie kciuki. Mały upgrade w wczorajszej sytuacji. Kierowca się nie znalazł, ale znalazł się chodzący ideał, tak? No słuchajcie, nie, to czekaj, inaczej nagrajmy, to spytaj się, o co chodzi. Ja już mam ten scenariusz. A few moments later. O co chodził z tą koszulką? No słuchajcie, wczoraj było ogłoszenie na OLX-ie, Andrzej tutaj puścił, że szuka kierowca, jednak przemyślał swoje zachowanie, moje wyniki, nasze wyniki jako teamu, no i oferował mi koszuleczkę z autografem. Koszuleczka Chodzący Ideał od Andrzeja, chodzi oczywiście o kierowcę. Także sorry, przepraszamy, ogłoszenie nieaktualne do zobaczenia na mecie.
Zobaczcie, znajdujemy się teraz w takim pięknym sosnowym lesie, prawdziwy polski las w Borach Dolnośląskich. I teraz spójrzcie na to. Tutaj mamy drogę Edwarda. Właśnie tą drogą przyjechaliśmy, by uczcić to piękne imię Edward, a tutaj jest czołgówka i to jest ta droga, którą właśnie będą jechać teraz zawodnicy. Mamy około 100 km takiej pięknej czołgówki, ale żadna droga nie jest taka piękna jak ta Edwarda. Czołgóweczka! Uhuhu! Uhu! Jedziemy za nami. Jedzie? Tak. Tam na te dziury. Ale poszedł. Poszedł jak dzik, prawie jak my. Trochę szybszy był może, ale delikatnie lepsze zawieszenie na pewno, ale i tak jest dobrze. Czyli wystartowali, bo to pierwszy zawodnik z klasyfikacji generalnej. To idziemy na dobre miejsce teraz. Moje doświadczenie i moja intuicja mówi mi, że w tym miejscu trzeba robić ujęcia za tego drzewa. Bo strasznie ich wybija, a to pojechała na razie pierwsza trójka, czyli najlepsi zawodnicy, najszybsi, czyli pewnie też tacy, którzy mają najlepszy sprzęt. Zapierdzielania, słabsze auta tutaj będą po prostu się odrywały. Więc za drzewkiem i z drzewka, no bo wiadomo, piękne ujęcia to jest jedno, ale do domu trzeba wrócić.
Tu jest kamerka. Zobaczymy jak wiedzie. Zbliżenie na kamerkę. Ty! Mocne te kamery są! DJI Action już drugi raz i jeszcze żyje. Mamy jakąś awarię. Coś się stało. Chyba turbo nie montuje. Ale będzie dobrze. Proszę bardzo, jak samurajek ładnie jedzie. Chyba coś w Unimogu z turbo się wydarzyło. Strasznie na czarno wali i piszczy. Jakby właśnie turbina się rozleciała. Jak tam dzisiaj te 400 km? Fajne, bardzo fajne. Dużo szybkiej jazdy, dużo wyprzedzania, no bo wczorajszy
czas nas ustawił dość późno w kolejce do startów, więc jechaliśmy za teamami, które no, normalnie były wolniejsze od nas, więc chyba no, około prawie 20 teamów wyprzedziliśmy. No dawało to frajdę z jazdy, natomiast na pewno nam troszeczkę wpływało na czas, bo naprawdę mieliśmy takie długie przeprawy. Czasami wyprzedziliśmy jednego, dosłownie dochodziliśmy zaraz kolejnego. I znowu dokładnie ta sama zabawa. I jak się wjechało w jakiś las, gdzie było bardziej wilgotno, to tam można było go dogonić. A tak to czasami szliśmy po prostu na światełka, które z niego świeciły i tylko ryzyko, kiedy on wyhamuje czy nie wyhamuje. Więc to był duży dyskomfort. Ale sama zabawa przednia, naprawdę fajnie. Udało nam się dzisiaj zrobić trzeci czas. Pierwszy był Jim Marsden. Dzisiaj teraz po sąsiedzku w Nowym Kampie, bo właśnie jesteśmy w Nowym Kampie. Drugi był Hardo i trzeci czas w Extremie udało nam się zrobić. Za chwilę zobaczymy, czy jakieś kary, nie kary wyłapaliśmy, bo to będzie za chwilę reewaluacja czasu jazdy na rzecz dodatkowych kar za ewentualnie ominięte waypointy, za jakieś overspeedy, za inne rzeczy, no ale zabawy mieliśmy dużo. Na pewno auto na oponach, trepadorach dużo fajniej się zachowywało, szczególnie do szybkiej jazdy. Dużo większa przyjemność utrzymania go i udawało nam się łapać na fragmentach ponad 70 mil. W milach mam akurat wyświetlane. Naprawdę fajnie jechać wąskoimi duktami między drzewami. Była adrenalina, czuło się, że to auto chce jechać. I gdyby jeszcze poprawić parę rzeczy w zawieszeniu, naprawdę jeszcze tam był zapas na dorzucenie paru kilometrów do tych V-Maxów. Fajne, naprawdę był fan. Tak, byliśmy dzisiaj w Maku, co było fajną akcją, no bo oczywiście byliśmy w Maku Pimpkiem, a nie Hiluxem. Na dojazdówce między odcinkami prowadziło nas drogą, byliśmy już głodni. Mieliśmy trochę zapasu czasowego na neutralizacji, więc stwierdziliśmy, że coś się posilimy, bo nam za chwilę odejdzie energia i stwierdziliśmy, że to będzie McDonald's. I normalnie skorzystaliśmy z drive'a. Podjechaliśmy, zamówiliśmy sobie z Krzychem po zestawie. Po sałatce. I co? Mocno się pani dziwiła. Jakiś typek na skrzyżowaniu wcześniej przed skrętem zrównał się z nami, tam akurat były dwa pasy, spuścił szybę i tak co to kurwa jest? Jakby jadąc takim autem w normalnym ruchu, w ruchu drogowym robi to na ludziach wrażenie, zdziwienie, zaskoczenie, więc większość przejazdów przez jakieś małe wsie, no to ludzie pokazywali okejki, a dzieci wylatywały i dużo radości miały, jak klaksonem, który też nie jest cichy. Pozdrawialiśmy ich. I to była naprawdę fajny dodatek do dnia dzisiejszego. Ten dzień przeprawy pomiędzy kampem jednym z Żagania a kampem w Drawsku Pomorskim, prawie 400 km do przejechania. W dużej części też tam się zdarzają drogi publiczne właśnie, jest fajny, po prostu to jest takie miejsce, gdzie nie spotykamy żadnego ekstremalnego terenu, na zasadzie nie ma wielkich przepraw, nie ma najmniejszych szans na wykorzystanie wyciągarki. Jedziemy tą samą trasą co i motocykle, i cross country, i SSV-y, i wszystkie inne sprzęty. No, jedna trasa dla wszystkich. Panie Karolu, jak panu minęła trasa? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Tak. Były wysiadki jakieś, dziubaczki? Nie, nie było. McDonalda też nie było, także... Było dobrze. Nie, czemu? Mieszczę się, 2,5 akurat. Już wszystko zdejmuję, także jest dobrze. Robert, a tobie jak minęła trasa? Słyszałem, że na zakupach byłeś. Nie na zakupach, byłem alternator naprawiać. A, i co, naprawiłeś? Naprawiłem. Aha. Dało się i jeszcze jeden zamówiliśmy na jutro nowy w razie Był na czego. zakupach, ale to tajemnica. Był na zakupach, ale to tajemnica, więc nie montuj tego. A jak tam? Podobało się dzisiaj? Trochę mnie plecy bolą. Wyjeby duże. Kto tą trasę wyprodukował, to nie wiem. Co miał na myśli, jak on takie wyrwy zrobił. Czołgi. Ale no było fajnie, podobało mi się. Długi ten odcinek to takie naprawdę mocne wyjeby i ciężko było, tą pimpek trochę waży, to do zawieszenia dostało dzisiaj w pierdziel. A ten drugi odcinek to mega, nie? Tam szliśmy na
na pełnym ogniu, takie prędkości szybciej niż na SC, na dojazdówce dojechaliśmy tam na tym odcinku. Przerywamy nadawanie filmu na lajka, suba i komentarz. Dzięki. Zdrowie. A zdrowia? Na zdrowia. A zdrowia. Na zdrowia. A zdrowia. Na zdrowie. Za to, żebyśmy wszyscy ukończyli dobrze rajd. Na zdrowie. Na zdrowie. Cheers. You don't just drive a Defender, you build it, you bond with it, it becomes part of who you are. And that's why watching these machines fade away, rusted, abandoned, forgotten, feels like watching a part of ourselves disappear. We didn't start Red Fox out of opportunity. We started it because we were angry. Angry that people still loved these cars but couldn't rebuild them. Angry that restoring a Defender had become a luxury few could afford. A slow, painful, expensive battle against rust, time, and reality. We knew there had to be a better way, so we built it. The Defender was never just a vehicle. It was a blank canvas, a lifestyle, a project that evolved with you. But today, unless you spend a small fortune, you're stuck with a wreck. And before you can dream, you're drowning. In bodywork, in bills, in hours lost to frustration. And somewhere along the way, you lose the joy. That's what we're here to bring back. The feeling that you can build something epic. Not one day, now. Defenders were designed to be simple, strong, timeless. But decades of corrosion, patchwork repairs, and impossible labor costs have turned restoration into punishment. Shops don't want the job. Parts are rare, and full rebuilds, they break banks and spirits. So we decided to rewrite the story. Imagine opening your garage to a pristine, perfectly fitted, fully protected Defender body. No rust, no compromise, just freedom. That's pack one. A complete turnkey body on a brand new car. Painted, sealed, ready to go. Drop in your drivetrain, build your dream, do it your way. No welding, no chasing panels, just the best part, creation. Our solution is a new fortified chassis, your solid foundation, a perfectly aligned body, no cutting, no guesswork, advanced corrosion protection built to outlast, custom paint in premium European quality, your color, your pride. This project isn't about cars, it's about you, about giving you back control, about letting you create something lasting. Not someday, but now. If you ever dreamed of building your own Defender, this is the moment. No compromises, no excuses, no barriers, just you, your garage, and a legend waiting to be reborn. Join us. Let's bring your Defender back to life. Karolku, co taki jest od rana smutny? Ciebus smutny. Trzeba ciężkie opony dźwigać, tak? No. Żeby... Nie są lekkie. Widzicie? Zmiana następuje, zmieniamy opony na agresywne, bo jesteśmy już na Drawsku, a Drawsko się rządzi dużą ilością przepraw. Tym bardziej, że aktualnie na Drawsku jeździ bardzo dużo czołgów, bardzo dużo pojazdów ciężkich i są strasznie poniszczone czołgówki. I nawet czołgówki są podobno bardzo ciężkie do przejechania, bo mówili nam tutaj chłopaki, że jak stare podklejały, to miały wody po szybę. Więc sobie wyobraźcie, ile jest wody na poligonie, tym bardziej, że teraz padało, więc na pewno woda poszła do góry i są ogromne dziury. Także na tych oponach sterowanie jest dużo gorsze, panowanie nad autem, ale dużo lepiej to idzie w błocie. Jesteśmy już na nowym kampie. Zobaczcie, dookoła mamy samych Polaczków. Tutaj mamy Wódkowskiego, tam mamy chłopaków SSV-a, tam mamy Bartosza z Krian Techu, z Krian, nie Techu, tylko z Krian Yacht Team. Czemu masz taką trudną nazwę? Kriaku! Czemu masz taką trudną nazwę? Od zielonego! Nie możesz jakąś prostą nazwę wybrać? Zielony. Jaka miejsce teraz w cross country? 5. albo 6. W generalce? Tak, generalnie. 5. albo 6. miejsce w generalce.
Chłopaki od Wódkowskiego jeszcze pewnie śpią w hotelu. No i co, nowy kamp, fajny, trochę wieczny, ale ogólnie to jest fajnie. Dookoła jeżdżą wszędzie tutaj pojazdy ciężkie. Jest zajebiście i dzisiaj się bawimy na poligonie, będzie dużo przepraw. Także pozdrawiamy. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hug, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. He gave me the view. Karol, jak ty już przygotowany jesteś na robotę? Co robimy dzisiaj dobrego do jedzenia? Jajeczniczka. Jajeczniczka, pokażmy tutaj naszym widzom, co my tu mamy. Zobaczcie, piękna kiełbaska z cebulką się podsmaża. Tu bociuś, polskie jajeczko. Tutaj już jest zbite, ładnie mieszane z przyprawami. I to wszystko robi nasz Karolek. Jak się, Karolek, czujesz w roli osoby, która zadowala nasze podniebienia? Trochę to dziwnie zabrzmiało. Dobrze się czuję. To dobrze, to my czekamy na pyszne danie. No Krzysztof robi... Mam nadzieję, że już niczego nie zapomniałeś. Nie, chyba nie. Krzysztof miał robić boczek, ale gdzieś uciekł. Nie wiem, czy tak jak my, czy wy czujecie ten zapach, który się unosi tutaj. Tej esencji. Ja tu pomieszam, bo Karol zajęty. Więc no powiem wam, wygląda to apetycznie, a na pewno będzie jeszcze lepiej smakować. Także możecie się tylko zastanawiać i nam trochę zazdrościć, nie? To nie. No, zazdrośćcie nam. Daj, pomieszam trochę. Właśnie będę też z Krzychem rozmawiał nad strategią, jaką podejmiemy, bo tak sięgając historycznie zawsze staramy się znaleźć alternatywną drogę i być może to nie jest do końca w ogóle dobry tok myślenia. Czyli alternatywna droga często się kończy przecieraniem nowej drogi. Parę razy dało nam to sukces, ale parę razy nas ukleiło z problemem potem nawet zaczepienia gdziekolwiek się wyciągarką do wyciągnięcia. Więc być może dzisiaj naszą siłą będą opony, a nie alternatywne drogi. I pojedziemy tam, gdzie główna trasa jest wytarta przez innych, żeby pojechać, a niech opona nas broni. Przeprawowcy, nie? Słuchajcie, to taplanie w błocie tak naprawdę to jest dla młodzieży. Starsi, dorośli, Dziadki niedołężni. ci, którzy wyciągnęli wnioski z przeprawy, po prostu chcą sobie pojeździć, dlatego do zobaczenia na Starsi, trasie. niedołężni i tacy to szkoda im samochodu. Bartek jest bardzo sympatyczną osobą. Poznaliśmy go parę lat temu jako młodego, dynamicznego chłopaka. Niestety wszystko się zmieniło. Nadal jest fajny, ale już boi się błota, boi się, że mu jest zimno, śpi w hotelu, wieczorami jeździ do pracy. A powiedz mi, ta wasza nowa furmanka, taki bzyczek mały, to do szybkiego czy do taplania w błocie jednak? Ten to będzie do szybkiego. Słuchaj, ja 2 lata temu kupiłem Kanama do szybkiej jazdy i po roku jednej jazdy doszedłem do wniosku, że to jest jednak ta droga, więc za rok zobaczymy. Więc wracając do opisu profilu Bartka, no, pije dużo ciepłej herbaty, wieczorami macza stopy w wodzie z solą, no po prostu musimy się nim tutaj zaopiekować, no zachęcimy go może jeszcze do powrotu w teren, ale no na razie, no co możemy zrobić, no PESEL robi swoje. I've been running, keep up, gunning, stop the frame on your words. What
deposit and see what it make. Shoot is shooting, so it's reap. I pay the meter, I came in with Peter like Peter on water. I'm stepping in deeper, they know that I'm coming like follow the leader. I'm taking a chance today. Standing inside of the kitchen, I turn on the heater. I need to turn on my brothers and sisters and cousins and mothers until my believers get into it first. Doing the move, I've been running, came out gunning, stopped and frame on your words. What you hear, not what you heard. I'ma hate on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Said I'ma get into it first. Said I'ma get into it. I can't break, that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. I can't break, that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. You cannot stop me, I mean this spinach and broccoli. Termination like a Rocky, lift the heavy, no spot please. Body back a beating and I get away scotch free. And I'ma take control, unbreakable. I sense the face, the shakes is cold, the grace is small. Class is really the it's on my chest, no time for regrets. Faith in the Jimmy like Steph. Shooting is wet like clay. The party ain't maybe this way. I'm taking all of this love to the bank. I'ma deposit and see what it make. Shoot is shooting, so it's reap. I pay the meter, I came in with Peter like Peter on water. I'm stepping in deeper, they know that I'm coming like follow the leader. I'm taking a chance today. Standing inside of the kitchen, I turn on the heat. I need to turn on my brothers and sisters and cousins and mothers until my believers get into it first. I'm gonna get into it first. Dobra, jest. Tylko jedno, 120 w lewo. Pull off. Zwijaj. Trzymaj, więcej gazu. O tak. Koła do lewej trochę. O tak. Dobrze idzie. Wyciągarki. Ładowanie. Nie tak dużo, nie tak dużo. W lewo trochę koła. W prawo, przepraszam. Stój. Fuck. Wyłącz MBS-a. Wyłączony jest, tak? Ujarał się jeden silnik. Dobra, gazuj go. Na obrotach zatrzymanie się ładuje. Jest
tak czy coś innego? Nie, utopiło się pin od tego, od wyciągarki. Oddawaj ją cały czas. Oddawaj. Stój. Oddawaj. Stój. Może to się nie zaczepi. Jebany Bukowski. To on wykrakał. Zbijaj tył. Dawaj. Powoli. No, daj koła. Napnij jeszcze linę. Tak. Thanks a lot. You're welcome.
się Kuba tak ręce trzęsą. A zobacz jaka sytuacja. Chłopakom się popsuły dwie wyciągarki. Spaliła się przednia wyciągarka, prawdopodobnie silnik, w drugiej pękły zęby tylniej. A mimo to pomogli z tyłu Francuzom 6x6 się wyciągnąć, więc szacunek, trzeba pomagać. Mamy małe sikorki, to są sikorki Bogatki, 3 sztuki. Wyleciały z gniazda, bo już są takie, że prawie że latające, więc położymy je dalej, żeby były bezpieczne, a mama sobie znajdzie je. One już są takie, widzisz, że one chcą już chodzić, nie? Pokaż jeszcze. One już chcą chodzić. One już chcą latać. One chcą jedzenie. Am chcą. Zbliżenie chcę zrobić. Może nic ich nie zje. Na pewno przeżyją. Witamy pana kierownika. Jak poszło na odcinku? Chyba szybko, co? Nie mam pojęcia jeszcze. Nie ma tu na szczęście zasięgu, w związku z tym nie mamy pojęcia jaki czas, ale wyprzedzaliśmy trochę aut, więc fajnie. Przyjemny. Drawsko jednak ja znam troszkę, więc jest o tyle, że z pamięci niektóre drogi wiem, gdzie dziura, gdzie coś. Wiadomo, że nie wszystko, bo odcinek długi 180 km. Było co robić nawigacyjne to na 100%. Zresztą jak każdy odcinek na Breslau. Driver się spisał, gonił. Dobrze jest. Sprzęt wytrzymał. Jeszcze 2 odcinki, meta, wtedy można mówić, czy jest dobrze, czy źle. Chodź Bartek na wywiad. Jedziemy! Mają poczucie humoru te chłopaki twoje, kurde, nie? Kocham was wszystkich. Jedziesz! Musisz zatańczyć do muzyki, dawaj! Musisz do muzyki zatańczyć. Jak było? Gorąco chyba, co? Gorąco, ale bardzo szybka partia. Wszyscy się rozkręcali bardzo ostro, ale trzeba było uważać, bo było dużo kurde takich niespodziewanych dołów i tak dalej. Więc jak to Drawsko, bardzo szybko, twardo. Anielski orszak niech tę duszę przyjmie. Uniesie z zielniku łyżyną nieba, a pieśń aniołów ją zaprowadzi. Naszą firmę tak podsumujemy wartość o trupach do celu. Zapraszamy. No dzisiaj nie było przyjemnie. Dwie potężne awarie. No niestety wyciągarka przednia upalona, wyciągarka tylnia połamana. No pasmo nieszczęść tak naprawdę na pierwszej przeprawie, no szkoda, bo dobrze żarło. Poligon Drawski, no fajny teren, tu jest ta przeprawa, jest ogromny teren do jeżdżenia, przeogromne łachy piachu, tak jak widać tutaj. No po prostu jest tu fajnie. Tak samo mamy tutaj bardzo dużo przepraw, jedynie co tu jest niefajne to kurwa much końskich pełno, czego nie było na żeganiu. Bardzo dużo jest muchów końskich. No zobaczymy, chłopaki muszą ukończyć dzisiejszy odcinek, jeszcze zostało im chyba 20 km. Zobaczymy co się wydarzy. Tymczasem ja tam czekam na ciężarówkę. Panie Edwardzie, kto tam opowiada, jak tam dzisiaj na trasce? Same problemy. Pierwszy dołek, spaliliśmy wyciągarkę. Najpierw przednią, potem jakkolwiek, żeby się uratować, zaczęliśmy używać tylniej i połamaliśmy w niej jakieś rzeczy. A potem jak zaczęliśmy nadganiać i już wiedząc, że słabo będzie z tymi przeprawami, no to nam zabrakło paliwa. Ale poza wielką frajdą z jazdy, to żeśmy kurwa nic nie uwojowali. Oprócz dużego zmęczenia, a za parę godzin ruszamy od razu na odcinek nocny. No podobno o pierwszej w nocy dopiero. O tyle dobrze. Bardzo źle.
wyciągarki upalone, przednie silniki, tylna wyciągarka chrupnęło coś i jarmoli i jeszcze paliwa nam zabrakło 10 km przed końcem. Na 150 km odcinka spalił nam 150 litrów paliwa, czyli cały pełniuśki kocioł, a na zapas nie mogliśmy sobie wziąć ze sobą. Jak to się mówi? Łopata robi, kurwa, na pewno swoją robotę. No to przez to, bo na tamtych kołach przecież wczoraj zrobiliśmy 100 km OS-owych i spalił nam 50 litrów, a teraz nam spalił 100 litrów na 100 km. Więc nieustające pasmo sukcesu. Robimy wyciągarki, bo zaraz startujemy na nocny odcinek. To Karol, robota do zrobienia jest to? Nie masz spania. Nie ma. Aby wszystko działało, nie? Się naprawi i pojedziesz. Co to za mina? Uśmiechnij się ładnie do kamery. A z czego tu się cieszyć? No widzisz, chcesz Łukasz dobrze pojechać, robisz wszystko, a tu kurwa no... Jak nie winda, to inne głupoty się kurwa zatrzymają, no. Połamie! Byliśmy po Nałęczowianku. Promocji był. A po ile? 2,50 bez kosztu. A z tyłu? No, jak to się mówi, auto służbowe na najlepsze auto terenowe. Kuba, popiłuj tu chłopaków, mamy kibiców z Koszalina. Przyjechaliście? Co? Z Koszalina przyjechaliście? No okolice Koszalina. O kurde, co robicie? Co No. kibicujecie? Co? Kibicujecie? No jak najbardziej. Oglądacie kanał? Tak. Subskrybujecie? Tak, Facebook przyjął wszystko. Nic więcej się powiem, To najlepszy kanał w Polsce. Serio. Specjalnie przyjechaliśmy, żeby pooglądać, jak najlepsi jeżdżą. Wiecie, i tym właśnie jest Red Fox. To są przede wszystkim ludzie. Rywalizacja, cała ta otoczka, zawody, ściganie się. To jest coś pięknego, ale ludzie, którzy nas otaczają, ludzi, których poznajemy, którym możemy dawać frajdę z oglądania naszych poczynań na trasach, to jest kwintesencja właśnie offroadu, tego dlaczego to robimy. Także z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim naszym kibicom, i tym starym, i tym nowym. Dzięki, że jesteście. Przy okazji, jeżeli chcielibyście zobaczyć Red Foxa w akcji, to zapraszamy Was 27-30 sierpień do Ignalina, niedaleko Gniezna, na Ride King of Poland, gdzie będą strefy kibica, gdzie będzie camping, gdzie będzie strefa serwisowa. Będziecie mogli przyjść, spotkać się z nami, przybić nam pionę, porozmawiać. Wszystkich ugościmy. I uwaga, wystawiamy tam 2 pojazdy. Zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego. Góry anielskie i góry anielskie, niechaj cię podejmą, iż Chrystusem zmartwychwstały, jej radość wieczna. To chyba drążek. Anielski orszak niech swą duszę szyje, uniesie z ziemi krów wyżyną nieba, a w pieśń znamionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze nielonia większego. Mamy to. Mamy to. Nie ma kwestii czwartej, nie ma. Jest to bezpieczny, kurwa. Piątek, czyli 6. dzień rajdu. Ostatni odcinek przed nami. Jest koło godziny 12. Wczoraj odcinek nocny skończyliśmy koło godziny 4:30. Pojechaliśmy też z niemałym problemem. Mieliśmy problem w wodzie. Wywaliło nam bezpiecznik od rozrusznika. Staliśmy w wodzie w sumie po pas. Przejechała jeszcze ciężarówka i duża fala wody wpadła nam przez okno, zalewając właśnie trochę ważnych elementów, więc straciliśmy
kilkanaście minut na rozkręcanie deski, testowanie bezpieczników i ich wymianę. Więc jakby z czasu nie jestem zadowolony, natomiast z samej jazdy znowu frajda. Pierwszy upgrade, który, bo dawno nocą nie jeździliśmy, to wyłapałem, że mamy tylko jedno w sumie solidne przednie oświetlenie górnego LEDa i to jest znacznie za mało. Oświetla nam on odległość na jakieś między 20 do 40 metrów, co pozwala Tobie w dobry sposób ocenić głębokość dołka hopy zbyt blisko siebie. Stąd czytanie dalszego dystansu i pewnego rodzaju swoboda przyspieszania jest ograniczona do tego, co Ci się pojawia w zasięgu tych, nie wiem, 40-50 metrów. Co jest znacznie za mało, żeby rzeczywiście jechać tak szybko, jak można jechać w ciągu dnia. Więc na pewno musimy dorzucić oświetlenie drugie z poziomu maski czy podszybia, gdzie już te doświetlałyby takie Jupiterki odległość między 50 a może 150 metrem. Wtedy rzeczywiście na noc można być przygotowanym do szybszej jazdy. Szczególnie, że w nocy jest taki fajny efekt, że jak mając jeden punkt oświetleniowy, to te wszystkie hopy się wypłaszczają. Ocenia się ją na dużo bardziej płaską, niż ona w rzeczywistości jest, więc cię zaskakują jakimś wyrzutem. No i się włącza alert na kolejne metry, że widzę hopę i tak naprawdę nie wiesz, czym ona jest, dopiero jak już jesteś przy niej, więc nie lecimy pełnym gazem. Więc to musimy dodać na nocne odcinki niższe oświetlenie, żeby mieć 2 punkty i może rzeczywiście z tego światła zbuduje się jakaś bardziej 3D przestrzenna rzut na tą dziurę. To takie wnioski z nocy. A dzisiaj ostatni odcinek i wydaje się być, że będzie jednym z cięższych, bo mają być 4 miejsca dla Extreme, 4 jakieś grubsze błocka, około 130 km do przejechania. Więc niezależnie od tego, że jakby przez te nasze awarie, które doprowadziły, że podostawaliśmy kary, jesteśmy już poza jakąkolwiek chyba dyskusją co do atrakcyjnego miejsca w klasyfikacji generalnej. Natomiast trzeba jechać do końca, bo sama opcja finishera na tym rajdzie jest czymś. Wiele załóg po prostu nie dojeżdża do końca. Zresztą wspominałem o tym wcześniej. My też na 4 dotychczasowe występy dojechaliśmy tylko 2, a 2 razy nie dojechaliśmy, więc fajnie byłoby dorzucić ten trzeci dojechany występ na Breslau. Więc dzisiaj dużo się jeszcze może dziać, co nie znaczy tak, że nie mamy o co nadal walczyć. Walczymy o finishera, żeby dojechać do mety. Patrzcie, kto wrócił. Przyjechałem zrobić w porządku. Zrób zdjęcia, jak to wygląda, jak to jest rozgardiasz. Nie ma sprawy. Jedek dzwonił, przyjeżdżaj Bartek, gość nie panuje nad nimi. Chwila, moment, pół godziny i jestem. Prawda, co mówi, czy ściemnia? Karol, Co? Nie prawda, słuchałem. co mówi, czy ściemnia? To robi Nie wiem, nie słuchałem. O, już zmęczony. Zmęczony, no. Zmęczony. Co ziewasz? Zmęczony jesteś? Kapkę. Wszyscy już. Wychodzi zmęczenie. Tak, Edek, wychodzi zmęczenie? Jak u niego wychodzi zmęczenie? On się urodził zmęczony i żyje, żeby odpocząć. Jakby ci powiedzieć, nie jest zmęczenie. Ej, jak możesz być Edek zmęczony, jak on ma średnią spania 18 godzin na dobę? On jest zmęczony spaniem. A. No! Ledwo 7 godzin jak tu zbieram. Do południa. W jednej serii. To jest właśnie ta ciężka walka o te 7 godzin. W śnie jest zdrowie schowane. Dlatego tak staram się o niego dbać, a mam tak niskie jego wyniki. No, 7 godzin, później wstajesz, robisz kanapkę, jesz kanapkę i idziesz spać, no. Logiczne, nie? Czyli masz kubek? Wiem, ale nie powiem. Red Foxów.
right. You're gonna get that better. Oddaj linę. Oddaj linę. Free spool off już. Zwijaj. Boku, zwierz do boku. Jedź, ja zapnę. Okay. 260 metrów. Nadeciek. W lewo, dobrze idzie, dobrze idzie. I gaz. Blokady masz? Szybciej, gaz, 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 gaz! Gaz! Dobra, stój. Jeszcze więcej. O tak. Pamiętajcie, nie ma co trzymać moczu za długo, bo pęcherz rozsadzi i co się wtedy wydarzy? Spodnie będą mokre. Tak, prawda? Nie trzymamy moczu. Nie. No. Nie no. Będzie gleba. Tak jak idzie. W lewo koła, w lewo, w lewo, w lewo. O tak, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Powoli, powoli, powoli. W lewo, w lewo. O tak jak idzie, dobrze. Dobrze idzie, dawaj. Dobra. W lewo koła, w lewo.
Stój. Stój, zapinam cię. Zapięty. Blokady. Jedyna. Dobrze jest, dobrze jest. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Oddaj linę. O, jeszcze oddaj. Oddaj, wyluzuj. Powoli koła i napinaj linę, tak cyk, cyk. O tak. Zbijaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Dociąg. Dociąg. Jeszcze trochę. Jeszcze. Dobra. No kurwa, na sam koniec. Tak. Dojebali. Rewelucha. O ja pierdolę. Ty, ale zobacz ile jest tu, a ile jest ten. Oddaj. Jeszcze, dobra. Dobra, free spool. I EBS-a wyłącz na wszelki wypadek. Nie, musisz oddawać. Dawaj, 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 cały czas. Ja ci powiem kiedy. Stój! W drugą stronę. Daj free spoola. Stój. Krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło. Breslau 2025 dobiega końca. Naprawdę fajny rajd, ale trzeba jakby zaznaczyć tutaj najważniejsze, że wynik to jest jedno, zabawa to jest drugie, ale ludzie, których się spotyka na tym rajdzie, z którymi się przebywa, to jest jakby meritum rajdowania, przynajmniej dla nas, bo my jesteśmy ludźmi, którzy bawią się i ścigają dla fanu tak naprawdę. Wiadomo, że wyniki są ważne, ale przede wszystkim fan, fajni ludzie, więc uważam, że ten Breslau należy do kolejnych takich zajebiście fajnych rajdów. Oczywiście zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz i zapraszamy Was do śledzenia kanału Red Fox. Bądźcie na bieżąco, będzie się działo. Oczywiście mamy drobne przerwy w publikacji, wiadomo, bo robimy to dla fanów. Ja już jadę na finish, mam nadzieję, że udało mi się jeszcze chłopaków złapać, bo pewnie niedługo już tutaj powinni być. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem, bo miałem kawał drogi do przejechania. Ogólnie auto znowu spisało się rewelacyjnie, praktycznie żadnych awarii. Nie wiem ile, 1400 km, z czego pewnie z 600 OS-owych, więc naprawdę bardzo fajnie spędzony czas. No skończyliśmy. Moi ciśnieniowcy Dacha na 80 km się wywalili, także... To kurde, trzeba otworzyć znowu usługi pogrzebowe. Wiesz co, chyba pójdziemy w krematorium. Dobrze było? Dobrze. Dobrze było. Ja nie wiem, jakiego wywaliliście Dacha, jak auto całe. Coś mnie tu ściemniają. Zobacz, tu Łukaszowi zrobiliśmy wersję cabrio. O, jojo, to go rozwaliłeś? Nie, było mało cały przy dachu. Dacha strzeliliśmy, bo Łukasz stwierdził, że za ciepło, więc mu wentylację zrobiłem. Przecież nie będziemy jechali jak taką ładną, śliczną pogodę z pełnym dachem, no. Ale dolecieliśmy 5. miejsce, progres z zeszłego roku. 20 minut do pudła, do 3. miejsca. Bywa, taki jest sport, także za rok powalczymy kolejny raz. Dobrze. Auto całe?
Auto całe wytrzymało, trochę karbonów do reanimacji, ale lubimy to robić, więc nie ma problemu. No to super. Gratuluję panowie. Dzięki, Łuki. Hej! O! Konie, gdzie ty jesteś, obiboku? Ty, obiboku. Ja zrobiłem 115 km obiboku już. Hello, friends. Is good? Tak dowiozłeś to pierwsze miejsce, czy auto się nie wytrzymało ciśnienia? No nie wytrzymało dzisiaj, ale Tak? dowiozłem. Co Problemy zrobiłeś? od samego początku. No. Najpierw zęby powyłamywały się z dyfrów, potem kolektor pękł, potem gruszka od turbo odpadła i tak wiesz, dojechaliśmy jak żółwim tempem, ale finalnie i tak szybko dojechaliśmy, jechaliśmy jak leśne dziadki, a mamy 5 minut straty po tym odcinku, więc finalnie jest pierwsze, w No to końcu. pięknie. To pogratulować. Grandpa! Congratulations. Piotrek, zapraszam. To są dziady, nie? Leśne dziadki, Nie dadzą nikomu wygrać. leśne dziadki, lecz kolana skrzypią. Tak. Piotrek, może być zmęczony. Nie jestem. Jak było? Gotowy na następny tydzień. Tak? Na Olimpii kolana nie można jechać. Jasne. Kiedy ten dziadek stanie jeździć, żeby dał szansę innym? Nie przestanie. Nie? Nie przestanie. Przestanie? Nie tak szybko. Aha. Nie ma lekko. Dobra robota. I know. Who was it? Bravo! Bravo! Merci! Gramy, jak wyjdą. Jak tu wyjdą. Jak tu wyjdą. To pięknie. Chodźcie na zewnątrz. Dajcie plaki. Dawaj, bliżkie leć! Jak to będzie? Historiami, ale się udało. Gratuluję panowie, dojechane znowu, kolejny raz. Elegancko. O to w tym chodzi, nie? Gratuluję Ci. O to w tym chodzi. Twoje zróbko. To zjedziemy. Nie będzie. Dobra, co? Ładnie kręcie Remek, ładnie, ładnie. Nie mam jak. Co? Polska? Urok! Będziesz sobie ciął. François? Hey. Was it? It was fine. It was fun. Unfortunately, we made a mistake the first day, and it's a mistake.
it compromises our results, final result. But we had fun and we really loved the stage today. Thanks. Jim, who was it? How are we doing, my friend? Are you well? Yeah, and you? Very well indeed, thank you. I finished another Breslau rally. Not the result we wanted. We were hoping to be on the podium. It wasn't to be. The gods of off-road had other ideas for us, but that's why we love off-road racing. It's unpredictable. You're never sure what's going to happen. But I'll tell you what is certain, is that we will be back for Breslau 26, and I cannot wait to fight once again with Hardo Mayer and all the other fantastic competitors here. Congratulations. Włączyłem, ale nie za każdym razem ją Krzyku, włączałem. jak tam też łezka pociekła, że chyba Breslau dokończony? Tak. W końcu mamy więcej niż 50% skuteczności. No przygód mnóstwo po drodze. Najróżniejszych. Walka to powiem wam, że Breslau to specyficzny rajd. Nie da się go porównać z żadnym innym. Jak patrzą na to ludzie z przeprawy, to pewnie mówią, co oni mają tam za błoto, nie? No fakt, to nie są jakieś tam kosmiczne rzeczy. No kawał dziury z błotem i tyle. Ale jak się połączy dwie rzeczy, czyli że trzeba przejeżdżać takie dziury z błotem, a później cisnąć 50-100 km, 120 na godzinę lasem i po takich wielkich dziurach, że jak stoi w dziurze samochód, to go nie widać, to te maszyny naprawdę muszą znieść bardzo, bardzo dużo i jest ciężko przygotować samochód, który by to znosił. A na pewno znosił za każdym razem, żeby była powtarzalność tego, czyli żeby co roku na przykład dojeżdżać ten rajd. Jestem zadowolony, bo udało nam się przebrnąć te wszystkie grube tematy. Zostały jakieś takie normalne, eksploatacyjne, czyli no, upaliły się wyciągarki, no bo źle najechaliśmy, bo to było za ciężko, to się upaliły. Albo alternator, to źle najechaliśmy w błoto, utopiliśmy go w białym marmoladzie i stanął, no ale to są proste, drobne rzeczy osprzętowe, a samochód już chce jechać, naprawdę jest szybki, sprawia dużo frajdy i mieliśmy okazję go wytestować na tym rajdzie, więc jestem zadowolony, finisher jest nasz. Jak jesteśmy wspólnie, może nie w całej grupie, no bo część została jeszcze na kampie, zapraszamy wszystkich do komentowania, subskrybowania i lajkowania, tak? Tak jest. Dajemy lajka. Dajemy lajka. Co dajemy jeszcze? Napiszcie Suba. komentarz obowiązkowo, co myślicie o rajdzie Breslau, co myślicie o chłopakach, bo dawali sobie wszystko, no i napiszcie, Właśnie, bo my czego trochę byście was- chcieli więcej może też, nie? Dziękujemy wam za to, że dajecie komentarze, ale może dajmy jakiś pretekst do rozmowy. I pomyślcie, co powinniśmy zrobić, żeby kolejny rajd Breslau wygrać. Zabawmy się w takie dobre rady cioci Fici. I na pewno, ja wiem, że Wujek dobra rada. Tak, wszyscy z was jesteście pełni dobrych rad, nie jajca jajcami, ale naprawdę, dajcie nam dobre rady, naprawdę co zrobić, żeby kolejny Breslau wygrać, bo, zwróćmy tę uwagę, auto konstrukcyjnie mamy już tak zbudowane, że możemy się ścigać, borykamy się z różnymi innymi bolączkami. Jedźcie w komentarzach, wylejcie się na to. Ja wiem, co może pomóc. Może ominimy McDonalda następnym razem i wygramy. Nie. A może zróbmy, ale to może... A zapiekę tamten komentarz. Boli. Ja mam taką małą propozycję, nie na teraz Edek, ale tak przed Breslau kolejnym, może zróbmy taki konkurs dla naszych widzów, że na przykład weźmiemy jednego z widzów na Breslau. Tak, to jest dobry pomysł. Grubo! Ale to musi być gruby konkurs. A to zrobimy gruby konkurs, tak. To zobaczycie, przeżyje ktoś z Będziecie was, musieli się dobrze postarać. ktoś z was przeżyje z nami tą historię, tą przygodę, tak? Albo nie przeżyje. Albo nie Dobrze. przeżyje, to tak może być tak. Dobrze, jakby umiał gotować. I sprzątać. I naprawiać samochód. Znaczy to trzeba się wiedzieć, że to nie jest wyprawa na wakacje. To nie będą wakacje. Będą Dokładnie. przeżycia, będą emocje, będzie fajnie, ale to nie będą wakacje. Breslau Rally, szybkie podsumowanie. To było szybkie. Naprawdę fajnie nam się jechało i jak idziemy i nie walczymy z problemami, które już i tak widzę mi duże różnice. To nie są problemy tak generalne, jakimi spotykaliśmy się na poprzednich. To są kwestie na razie jeszcze alternator, tu jakieś wyciągarka spalona. Oczywiście to dobija taką ilością kar, że nie mamy szansy walki o pudło, ale to auto już może jechać szybko. To był dla mnie pierwszy rajd, w którym jak jechaliśmy,
to jechałem, po prostu jechałem. Nie to, że miałem limit prędkości, czasu, grzania się, temperatury, czegokolwiek. Więc powiem, dla mnie to był szybki rajd, pomimo tego, że mamy wcale nie szybkie miejsce. Ale to wynika jeszcze z innych płaszczyzn, które musimy rozwiązać. Ale naprawdę fajnie się jechało. Jak się daje mu gazu, to my wyprzedzamy i wyprzedzamy i wyprzedzamy. I to jest przezajebista plajdocha. Więc niezależnie od tego, które tam miejsce będziemy mieli, pewnie koło 6, 7, może 8, 9, nieważne. Fanu było co niemiara. I dziękuję całemu zespołowi. Wiem, że nie mam czapki, poczekajcie. Dziękuję za to, że znowu nam się udało tu być w takiej atmosferze i zrobiliśmy to. Jesteśmy. Czegoś zapomniał dla was. Finishera nie dostaliście jeszcze. Dawaj. Nie krzyku, chodź! Ty chciałeś finishera! Dobra, teraz wszyscy panowie! Au! 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 Czytamy finisher! Rayleigh, normalnie. Rayleigh. Poryli, tak? Wucio, Seba. Josiu. Co to jest? Tak, to ja! To ty to pisałeś. To nie ty! To... Doktor, nie? To doktor. Pięknie, brawo panowie. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy! Dziękujemy! Musisz sobie powiesić. Taki dostaliśmy. Zajebiście panowie. Dziękujemy. Dzięki. Samego ciała, nie? I od razu kręci filmy. Tylko zapominam go włączyć i jak porysowany jest obiektyw pasami, to nie ja. Spokojnie wrzucimy w koszta. Okej. Chyba twoje. Zawsze je. Zabieramy Chyba, na rybę. Karol, Słuchaj, masz czego, to ten Dobra, pokryjesz. nową soczewkę.